12 sierpnia na moim kanale ukazał się krótkometrażowy horror zatytułowany Oni. Skoro oglądacie to wideo, to zapewne go widzieliście, ale jeśli nie, to serdecznie zachęcam, abyście się z nim zapoznali. Niemniej przejdźmy już do szczegółowego omówienia tej produkcji. Tak więc film ten został stworzony w formie animacji poklatkowej, używającej głównie klocków LEGO. Animacja w całym czasie trwania jest wykonana w 24 klatkach na sekundę. Aby zapewnić jak najlepszą jakość, zastosowałem nie tylko najbardziej podstawowe zasady animacji, jak slow in and out czy follow through, ale także te nieco bardziej złożone, np. anticipation, timing czy overlapping action. Ogólnie chciałem osiągnąć stosunkowo realistyczny styl ruchu, ale nie stroniłem od korzystania z wyolbrzymień, aby nałożyć nacisk na jakąś konkretną emocję postaci. Ciekawym elementem twórczym był też ruch kamery, który chciałem, żeby był w filmie częsty, choć wciąż jest w nim wiele estetycznych ujęć, albo takich, w których ruch kamery został dodany w postprodukcji. Gdzie mimo iż na ogół nie jestem fanem takiego rozwiązania, to myślę, że w przypadku takiego delikatnego, wolnego ruchu działa nawet ok. Niemniej praktyczny ruch kamery jest niewątpliwie lepszy i myślę, że wyszedł mi nawet dobrze. Co interesujące, w jednym z ujęć, w którym jestem naprawdę zadowolony z ruchu kamery, powstał on przypadkiem. Ciężko to zwerbalizować, więc po prostu wam pokażę. Jak widzicie, ze względu na brak posiadania profesjonalnego statywu, jeżeli chcę uzyskać kadr, w którym kamera patrzy na scenerię bezpośrednio z góry, to muszę mocno kombinować. Jest to dość niestabilne, ale mógłbym to ustabilizować, jednak w tym wypadku delikatna niestabilność zadziałała na plus i dzięki temu omawiane ujęcie nie posiada tylko animacji obiektów, to jest krwi, ale także ruch kamery. A jeśli już mowa o krwi, to na 200 subskrypcji zamierzam zrobić tutorial, jak ją wykonałem. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wiecie co robić. Kończąc segment animacji, wspomnę jeszcze tylko, że jej ostateczny wygląd udało mi się osiągnąć tylko dlatego, że jeżeli jakieś ujęcie mi się nie podobało, to robiłem je od nowa. Innym elementem, który chciałem, aby był w miarę możliwości jak najlepszy, są scenerie. I tu 3 główne sprawy. Detaliczność, budowanie ścian tak, aby nie były całkowicie płaskie i w sceneriach przedstawiających teren zewnętrzny dodawanie skał, najlepiej budowanych częściowo z totem. Może nie są one zbyt realistyczne, ale sprawiają, że konstrukcje wyglądają ciekawiej i bardziej przyjemnie dla oka. Chciałem też wspomnieć, że jest to pierwszy brick film, w którym zbudowałem coś w mikroskali. Ale sam fakt obecności scenografii nie wystarczy i tu przemieszczamy się do... Zacznijmy od tego, że istotną kwestią w filmie było dla mnie umotywowane oświetlenie. Na przykład w tym ujęciu większość światła naprawdę prześwituje przez okno, nie licząc światła komputera i jednego dodatkowego, nieumotywowanego źródła światła, które dodałem, aby nieco zmniejszyć cienie. Ale tylko minimalnie. Bo o ile ich obecność może wydawać się negatywna, to w rzeczywistości dodaje realizmu i sprawia, że ujęcie jest ciekawsze wizualnie. Teraz jednak od kwestii realistyczności oświetlenia przechodzimy do jego celów w opowiadaniu historii. Także po pierwsze, większość filmu jest raczej dość ciemna, co oczywiście ma dawać klimat tajemniczości i niepokoju. Jeżeli natomiast chodzi o kolory światła, to wykorzystałem barwę czerwoną jako symbol zagrożenia i strachu. Jest to dość powszechne wykorzystanie tego koloru, znacznie ciekawsze jest jednak moje wykorzystanie neonowo-zielonego. Wygląda w mojej opinii dość pozaziemsko i nie przypomina zbytnio nic naturalnego. Z tych powodów wykorzystałem go jako znak obecności lub wpływu antagonistycznych sił, z którymi mierzą się główni bohaterowie. I im bliżej oni są protagonistów, tym bardziej intensywne jest to światło. W ostatniej scenie, będąc bardzo silnym. Skoro mówiliśmy większość istotnych kwestii wizualnych, zajmiemy się na chwilę dźwiękiem. Nie będę się na ten temat rozgadywał, ale powiem, że starałem się ulepszyć dźwiękowienie w stosunku do moich poprzednich produkcji. Co za tym idzie, wiele efektów nagrałem samodzielnie oraz przeprowadziłem nieco bardziej zaawansowaną obróbkę dźwięku. Między innymi mieszając niektóre dźwięki w stereo, to jest dwukanałowej formie dźwięku.
Dobrze, dotarliśmy do prawdopodobnie najciekawszej sprawy, to jest historii. Zacznijmy od inspiracji. Być może zaskakująco, jedną z najbardziej bezpośrednich inspiracji był dla mnie odcinek Phineas'a i Ferba Świątynia Sewotiti. Oprócz tego Indiana Jones. Najbardziej, być może również niespodziewanie, gdyż jest ona powszechnie uważana za najgorszą część, niemniej Świątynia Kryształowej Czaszki oraz krótkometrażowy film White Walls. Do tego amerykańska produkcja Nie patrz w górę. No i jeszcze twórczość Howarda Phillipsa Lovecrafta. Ale nie żadne konkretne jego dzieło, a raczej pewne ogólne założenia, które występują w większości jego książek. I właśnie w tej ostatniej inspiracji należy się doszukiwać podwalin następnego tematu, który omówię. A więc... czym są i czego chcą kosmici? Zacznijmy od tego, że nigdy nie pojawiają się oni bezpośrednio w filmie, a ten potwór, którego nazwałem dziwną istotą, jest tylko przez nich stworzony. Także jak oni naprawdę wyglądają i jakie są ich motywacje? Odpowiadając krótko... A trochę to rozbudowując, to mój cel był właśnie taki, by byli oni jak najbardziej tajemniczy i niezrozumiali. Prawdę mówiąc, to może w ogóle nie powinno się ich nazywać kosmitami, bo możliwe, że pochodzą z innego wymiaru. Możliwe też, że ich forma jest tak bardzo odmienna od wszystkiego spotykanego na Ziemi, że ich bezpośredni kontakt z ludźmi jest niemożliwy. Nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo taki właśnie był mój cel. Ale dlaczego? Dlatego, że pomaga mi to w wyrażeniu przekazu tego filmu, jakim jest otwartość umysłu, umiejętność zmiany perspektywy i niezaprzeczanie jakimś faktom tylko dlatego, że nie zgadzają się one z naszym światopoglądem, a także świadomość, że niczego nie możemy być tak naprawdę w 100% pewni. No dobrze, to już właściwie wszystko w tym filmie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście oni, to zachęcam do obejrzenia. A jeżeli obejrzeliście i się wam spodobał, to polecam zerknąć na mój inny horror. O jakże enigmatycznym tytule. Horror. Możecie też dać łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić moich przyszłych projektów. Mam już parę ciekawych pomysłów i przypominam, 200 subskrypcji, zrobię tutorial o tym, jak tworzę krew do animacji. Okej, na razie.